Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku vlogu, w którym składam klawiaturę mechaniczną customową firmy Keychron. Ja mam na imię Tomek, a Ty oglądasz kanał Topka PC. W poprzednim odcinku vlogu pokazałem Wam klawiaturę customową, dokładnie sam jej szkielet, bez przełączników. Widzieliście także przyciski, które wybrałem, a w tym odcinku zajmiemy się składaniem klawiatury w całość. Na wstępie chciałbym Wam pokazać, z jakich elementów składa się przełącznik, który posiadam firmy Gateron Baby Kangaroo. Teraz na filmie widzicie otwieracz do przełączników. Koszt takiego przyrządu to około 40 zł i myślę, że jest to tak zwany must have. Bez tej zabawki ani rusz. Przyrząd ten umożliwia nam bezpieczne otwarcie przełącznika w celu np. jego naprawy lub nasmarowania. Zaraz pokażę Wam, jak łatwo możemy otworzyć przełącznik bez używania dużej siły. Jedno naciśnięcie przełącznika i przełącznik został otwarty. Jak widzicie, jest to bardzo prosta czynność, ale otwierając ponad 100 przełączników może nieco znużyć. Teraz rozłożymy przełącznik prawie na części pierwsze. Jak widzicie, posługuję się pensetą. Myślę, że penseta pomaga szczególnie przy małych elementach lub elementach, które są już nasmarowane, ograniczając tym samym dotknięcia dłońmi. Mamy przełącznik w częściach i całą opowieść zaczynamy od trzona przełącznika. To element, który porusza się wewnątrz przełącznika i to od niego zależą wrażenia słuchowe. Ale nie tylko wrażenia słuchowe są ważne, także szybkość działania przełącznika czy odczuwalny skok bądź liniowość podczas naciśnięcia. Poprzez jego specyficzny dla przełącznika krzywizny odpowiednio uruchamia styk, który znajduje się w dolnej obudowie przełącznika. Tutaj na filmie pokazałem Wam, gdzie ewentualnie można przesmarować trzon, tak aby uzyskać odpowiednią procę trzona. Budowa trzona nie jest symetryczna i teraz na filmie widzicie jego charakterystyczny element, który zadziała tylko wtedy, jeśli w odpowiednim miejscu ułożymy go w dolnej obudowie przełącznika. Teraz widzimy sprężynę, bez której ten model przełącznika nie mógłby istnieć. Sprężynę także możemy nasmarować, niwelując tym samym metaliczny dźwięk podczas naciskania przełącznika. Jedziemy dalej. To, co teraz trzymam pensetą, to górna obudowa przełącznika, ściskająca od góry sprężynę razem z trzonem. Na górnej części przełącznika montujemy przyciski, czyli keycapy. Jak widzicie, górna obudowa posiada zatrzaski, które zatrzaskują się z dolną obudową przełącznika. I następny element to dolna obudowa przełącznika, w której montujemy trzon i sprężynę. W niej też znajduje się styk, który aktywuje przełącznik włożony do płytki PCB klawiatury. Tutaj pokazuję Wam, że w miejscu ślizgu, gdzie porusza się trzon, możemy nanieść trochę smaru, aby poprawić właściwości ruchu trzona. Aby dobrze przygotować przełącznik do smarowania, kupiłem tak zwaną stację do smarowania. Koszt to około 60 zł. Zastanawiałem się nad tym, czy takie przyrządy będą mi potrzebne. Teraz z perspektywy czasu widzę, że bardzo się przydały, wprowadziły w moją pracę spokój i porządek i nawet usprawniły w moim przypadku proces składania przełącznika w całość. Jak widzicie, możemy sobie w tej sytuacji ułożyć poszczególne części przełącznika i tak je umocować, że ułatwia nam to proces smarowania poszczególnych jego części. Teraz na filmie pokazuję Wam, jak ułatwia nam ta podstawa składanie przełącznika w całość. Tak, przełącznik mamy złożony, a podczas składania przełącznika ważne jest, aby był dobrze umocowany. Możemy także złożyć go w rękach i pewnie bardziej zaawansowani składacze klawiatur mają już taki skill i tak robią. Ja natomiast byłem i jestem początkujący. Teraz możemy się napawać dźwiękiem nienasmarowanego przełącznika. Kto nie posmaruje, ten nie pojedzie. W myśl tej krótkiej maksymy rozpoczynam smarowanie przełączników. Na początku zobaczycie mój stół operacyjny, a także dziesiątki pacjentów, dokładnie ponad 100 przełączników. Wyzwanie dla bardzo wytrwałych. Cały proces smarowania ułożyłem sobie w ten sposób. Na początku będę otwierał przełączniki, a poszczególne ich części rozłożę sobie na stacji do smarowania. Można nasmarować kilka różnych miejsc przełącznika. Ja postanowiłem przesmarować sprężynę oraz ślizgi trzona, które znajdują się w dolnej obudowie przełącznika przy styku krzyżowym. Poszedłem jeszcze bardziej po bandzie, ponieważ sprężynki umieszczę w woreczku strunowym, gdzie po wlaniu płynnego smaru nastąpi zbiorowe smarowanie. To taki sposób dla leniwych, aczkolwiek później jest trochę problemu z rozplątaniem sprężynek, ale i z tym damy sobie radę. Jak widzicie, przełącznik po przełączniku będę je otwierał, rozkładał, później smarował i składał. Więc to taka chwila, kiedy naprawdę poczujesz, że budujesz swoją klawiaturę, czyli urządzenie wejścia, za pomocą którego komunikujesz się najpierw z komputerem, a później już z wirtualnym światem.
Tak na marginesie mówiąc, chyba nigdy nie myślałem, że budowa takiej własnej klawiatury jest taka fajna. Trochę dziwiłem się, kiedy w szeroko rozumianych internetach widziałem, jak ludzie, mówiąc kolokwialnie, jarają się dźwiękiem przełącznika lub dźwiękiem przyciskanego przycisku klawiatury. Ale teraz, kiedy moja klawiatura jest prawie gotowa, muszę przyznać, że praca na takiej klawiaturze jest bardzo przyjemna i jest coś w tym wszystkim takiego, co zrozumieją chyba tylko ludzie zajarani jak ja lub wy na punkcie komputerów i elektroniki. Cały proces otwierania przełącznika, który teraz widzicie na filmie, wygląda na dość długi i muszę przyznać, że na początku faktycznie tak było. Jednak później dorwał mnie chyba efekt pracy przy taśmie, a wykonując ciągle tą samą czynność, zacząłem przyspieszać i cała praca szła już szybciej. Ok, nie będę Was już dalej męczył tym, jak rozkładam kolejne przełączniki. Przyspieszymy nieco film, bo ta czynność jest lekko nużąca. Tutaj mam dla Was taką wskazówkę. Ułożyłem sobie dolną część obudowy przełącznika w taki sposób w stacji do smarowania, aby później, kiedy będę składał przełącznik, nie myśleć za każdym razem, jak obrócić górną część obudowy przełącznika, aby zatrzasnąć przełącznik. Tak, górna, ta przeźroczysta część obudowy przełącznika nie jest taka sama z każdej strony i jest ważne, jak ją przyłożymy do dolnej części przełącznika, aby zadziałał zatrzask. Tutaj dla tych, którzy obawiają się własnoręcznego otwierania i smarowania przełączników, powiem Wam, że na 110 przełączników, które kupiłem, podczas czynności otwierania i smarowania udało mi się uszkodzić tylko jeden przełącznik, więc do odważnych świat należy. Ale jeśli Was nie przekonałem, to najczęściej przy zakupie przełącznika można zamówić sobie usługę smarowania przełączników. Koszt takiej usługi to około 20 zł za 10 przełączników. Jak widzicie, nie jest tanio, więc może opornych to przekona. Teraz na filmie rozpoczynam proces pakowania sprężynek do woreczka strunowego, następnie wleję do niego olej przeznaczony do smarowania sprężynek, czyli Smar Krytox GPL 105. Przed wlaniem smaru każdy początkujący zawsze się zastanawia, ile tego smaru wlać, tym bardziej, że jak widzicie, standardowa ilość w zakupie pokazuje nam, że tego smaru nie jest wcale dużo. Wlałem na razie, jak to mówią, na oko, ponieważ tak czy inaczej zwoje sprężynki będą nim pokryte, a to już spowoduje, że sprężynka nie będzie dźwięczeć podczas pracy. Ok, sprężynki mamy przysmarowane, a teraz zajmiemy się dolną częścią przełącznika. Do smarowania wykorzystam smar, także Krytox, ale o innej gęstości, to Krytox GPL 205. Jak widzicie, jest koloru białego, nie jest przeźroczysty jak smar do sprężynek. Smar będę nanosił pędzelkiem zakupionym w sklepie papierniczym. Zupełnie nie wiedziałem, jaki kupić pędzelek, był z włosiem naturalnym lub syntetycznym. Wybrałem z włosiem syntetycznym i muszę powiedzieć, że dobrze współpracuje z tym smarem. Ta minimalna ilość smaru, która zazwyczaj jest dostępna w sklepach z komponentami do klawiatur, czyli 10 gramów, powinna nam wystarczyć do przesmarowania przełączników do pełnej klawiatury, czyli do 104 przełączników. Teraz przystępuję do smarowania ślizgów trzona, które znajdują się w dolnej obudowie przełącznika po stronie wewnętrznej. Starałem się smarować tylko i wyłącznie miejsce ślizgu, tak aby nie popaprać innych elementów przełącznika. Dlatego myślę, że należy zaopatrzyć się w pędzelek, który będzie miał możliwie dość mocno zaostrzoną końcówkę włosia. To na pewno nam pomoże. Tutaj chyba już nic więcej do tej czynności nie dodam, natomiast zmienię Wam, że w ogóle przed przystąpieniem do obudowy własnej klawiatury musimy się zastanowić, jak dużą klawiaturę potrzebujemy, ponieważ każda wielkość klawiatury zawiera inną ilość przełączników. Ogólnie im mniejsza klawiatura, to budowa jej powinna pochłonąć mniej pieniędzy. Tak dla przykładu, klawiatura 60% to 61 przełączników, klawiatura 75% to 84 przełączniki, a standardowa klawiatura 100% to 104 przełączniki. Ale niektóre klawiatury posiadają dodatkowe specjalne miejsca na przełączniki i to także podczas planowania musimy uwzględnić, by się nie zaskoczyć, tak jak to się stało w moim przypadku. Ale o tym już na końcu mojego filmu. Jak widzicie, takie smarowanie to praca dla cierpliwych i dla tych, którzy mają pewną rękę, jak rewolwerowcy na dzikim zachodzie.
W tym momencie pozwolę sobie na pewne wnioski, które mi się nasuwają. Budowa klawiatury customowej nie jest wcale taka trudna. Należy przygotować pewne narzędzia. Instrukcji i filmów w internecie jest bardzo dużo i myślę, że jeśli ktoś nakręci się do tego na tyle, że będzie chciał zbudować własną klawiaturę, to myślę, że w dzisiejszych czasach to chyba najlepszy moment. Oczywiście jest pewien problem, bo sprężynki się ze sobą połączyły. Najczęściej wystarczy chwycić za odpowiedni koniec i lekko pociągnąć. Wtedy sprężynka się rozłącza od swojego bliźniaka. Teraz na chwilę wyciągnę jedną sprężynkę i pokażę Wam, że po takim smarowaniu grupowym widać, że sprężynka jest pokryta smarem. Więc to chyba dobry i szybki sposób na smarowanie. Kontynuując jeszcze moje wnioski, dodam, że długo dojrzewałem do tego, aby taką klawiaturę zbudować. Normalnie zawsze wystarczała mi normalna klawiatura. Mówiąc normalna, to taka klawiatura przewodowa za 50 zł. Ale jak już człowiek siądzie przed komputerem i zacznie oglądać YouTube'a, przeglądać strony sklepów internetowych, to zaczyna się człowiekowi nieco horyzont powiększać i zaczyna się lekkie frikowanie. Dlaczego lekkie frikowanie? Dlatego, bo wielu moich znajomych uważa, że wydawanie tak dużych pieniędzy na klawiaturę to absurd, ponieważ przecież klawiaturę można mieć nawet za 15 zł. Ale tutaj chyba zaczynamy wchodzić na grunt ludzi, którzy mają pasję i zainteresowania, bo przecież także można kupić motocykl lub sprzęt audio i sprzęt audio za dziesiątki tysięcy złotych. Okej, to tyle moich wynaturzeń. Jak widzieliście, osadziłem sprężynkę w dolnej obudowie przełącznika. Sprężynka jest tak zbudowana, że nie ma znaczenia, którym końcem jest osadzona w takiej wypukłości w przełączniku, więc tutaj nie musimy się tym martwić. Osadzenie trzona na sprężynce ma znaczenie. Tutaj musimy tak umieścić trzon na sprężynce, aby to jego charakterystyczne wycięcie na elemencie boku trzona było po odpowiedniej stronie przełącznika. W innym wypadku, podczas zakładania górnej obudowy przełącznika, nie będziemy mogli zatrzasnąć przełącznika. Może zauważyliście, że w górnej obudowie przełącznika mamy otwór prostokątny. Tutaj mamy już pewne udogodnienie, ale musimy pamiętać o orientacji trzona, bo przecież zawsze może nam się obrócić o 180 stopni. Teraz widzicie, jak wygląda klawiatura z podświetleniem LED. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało po założeniu przełączników i przycisków. W te puste pola, które widzimy w klawiaturze, musimy włożyć przełączniki. Przełączniki, które posiadam, mają od dołu dwa piny, które należy umieścić w miejscach, które widzicie na filmie. Tutaj należy uważać, ponieważ złe umieszczenie przełącznika, to znaczy zła jego orientacja i wciśnięcie z dużą siłą spowoduje uszkodzenie pinów przełącznika, a co gorsza nawet uszkodzenie klawiatury. Teraz na filmie widzicie kolejne narzędzie, które służy do usuwania przełączników z klawiatury. Tutaj muszę Wam jeszcze powiedzieć, że możemy zakupić przełączniki 5 lub 3-pinowe. Moje to przełączniki 5-pinowe, natomiast istnieją jeszcze przełączniki 3-pinowe. Przed zakupem klawiatury musicie sprawdzić, czy płytka PCB klawiatury obsługuje np. przełączniki o 3 pinach. Dobrze, rozpoczynam proces montażu przełączników w klawiaturze, a że tych przełączników jest ponad 100, na pewno ten film przyspieszę, aby Was nie zanudzić.
Tutaj jak widzicie jest mały babol. Otóż mój set przycisków, który kupiłem, nie zawiera dodatkowych przycisków, jakie na tej klawiaturze Keychron powinien się znaleźć. Brakuje mi przycisków z oznaczeniem kółka, trójkąta, kwadratu i krzyżyka. Niestety musiałem trochę poszukać i zakupić osobno, dlatego montaż tego filmu trwał nieco dłużej. Tak wyglądają dodatkowe przyciski, które zakupiłem. To ten sam materiał, czyli Double Shot PBT, lecz w nieco innej kolorystyce. Mam już nawet podpórkę na nadgarstki i tak prezentuje się moja customowa klawiatura. Mam nadzieję, że Wam się podoba, ale także mam nadzieję, że podoba Wam się materiał, który stworzyłem. Dodam jeszcze, że nie jest to film sponsorowany, a wszystko co tu widzicie zakupiłem sam. Jeśli choć trochę podobał Ci się ten film, to proszę o łapkę w górę. Będzie to dla mnie znak, że film jest wartościowy. A jeśli już zasubskrybujesz kanał, to w sumie nie wiem co zrobię, jeszcze się nad tym zastanowię. Chciałbym także bardzo podziękować wszystkim, którzy łapkują mój kanał, a także tym, którzy zaryzykowali i zasubskrybowali mój kanał. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Można powiedzieć, że mam już gotową klawiaturę, a komputer ciągle w budowie. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądnięcie tego materiału. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!